Piękny świat, a w nim jeden cel: zbudować ogromną osadę, w której każdy mieszkaniec ma własny dom. Ten konkretny staw z całej tej dzielnicy świerkowej będzie chyba moim ulubionym stawem. Wyszedł mi chyba najlepiej. Oczywiście jeszcze sporo tutaj brakuje, ale tak jak wspominałem, dekoracje na koniec. Trochę poprawiłem teksturę tamtego domku i wygląda to lepiej. W sensie trochę poeksperymentowałem z tymi pniami i jeszcze tam pododaję parę rzeczy, bo nadal to trochę wygląda jak papka, ale już taka lepsza papka. Tak czy siak postanowiłem dzisiaj zająć się trochę centrum tej dzielnicy, czyli takim po prostu kawałkiem, gdzie będzie tak bardziej biwakowo. Może coś w tym stylu. Będzie jakieś duże ognisko, jakieś takie domy dookoła, coś w tym stylu. No i właśnie chcę zacząć od pierwszego domu, który postanowiłem postawić chyba tutaj w ogóle i to będzie taki dom w górze. W sensie może nie w górze, a w pagórku, coś w tym stylu. Po prostu taki dom w ziemi. Tak bym to bardziej ujął. Tylko żeby coś takiego zrobić, to ja najpierw muszę w ogóle zrobić sam środek tego domu, żeby później wiedzieć, jak go obudować ziemią. No i teraz tak, ja bym go widział gdzieś w tym miejscu tutaj, tak, żeby jeszcze tutaj ta górka schodziła do tego małego jeziorka. Tu raczej ścieżkę poprowadzę po prostu tędy gdzieś w tamtą stronę. Tutaj nie będę robił raczej ścieżki, nie ma to sensu. Jeżeli będzie za dużo ścieżek, to też będzie to dziwnie wyglądało, że takie pagórki, tu jakaś ścieżka, kolejny pagórek, no niezbyt naturalnie moim zdaniem. Także no nie będzie to duży dom, ale zacząłbym go chyba w ogóle gdzieś tutaj i tu powiedzmy zrobiłbym tak, ścianę, drzwi, ścianę, jeszcze jedną ścianę, tutaj byłoby okno, takie malutkie też jedno, kolejna ściana i tutaj pień, albo coś w tym stylu. I tutaj w sumie też bym zrobił pień, czyli tutaj byłoby powiedzmy ociosane, tu miało być okno, to jeszcze nie wiem, czy będzie tak stało, czy nie. W sensie, czy to będzie normalny pień? Chyba też nie. Chyba to będzie zwykła ściana. Tutaj też zwykła ściana i tutaj dopiero ten świerkowy pień. No i powiedzmy, że coś w tym stylu. Czyli teraz wystarczy tylko tutaj dorobić te elementy. Widziałbym jeszcze przestrzeń nad drzwiami. Powiedzmy na razie tak i tak to pewnie jakoś będę teksturował, więc obojętnie na ten moment. Tą ścianę poprowadziłbym jeszcze dotąd, żeby ona była widoczna. I tutaj gdzieś zacząłbym schodzić w dół, jeżeli chodzi o takie powiedzmy zadaszenie, coś w tym stylu. Czyli na przykład korzystając z desek, chociaż czy ja tego nie chcę wysunąć o jeszcze jedną kratkę dalej, czyli potrzebowałbym schodku, czyli coś na tej zasadzie, że tutaj byłby schodek, tutaj też byłby schodek, czyli w sumie coś w stylu jak budowałem centrum, o tak o, tylko z tą różnicą, że tutaj bym to jednak wysunął do przodu w taki oto sposób, to byłoby pierwsze takie zejście w dół, powiedzmy, tego zadaszenia i tutaj załóżmy, że byłby pień, może? Fajnie by to wyglądało, czy nie? Powiedzmy tak, o, taki ociosany, nie? Czyli tutaj takie zejście w dół, tu znowu bym zrobił tak i tutaj znowu bym zrobił tak. O, coś w tym stylu. I tutaj już by była ziemia, że to by szło do ziemi, tutaj, z tej strony. Tutaj chyba wykorzystałbym to, że jest na równi i też postawił pień po prostu. Czyli powiedzmy tak o. Ma to sens? Ma to sens. Tutaj chyba już dodałbym po prostu zwykłe deski świerkowe, czyli tu i tutaj. Tu bym dodał kolejny pień, żeby to było tak bardziej trochę symetrycznie. I tu znowu bym schodził z deskami, tylko się skończyły. No i ma to sens, czy nie ma to sensu? Wydaje mi się, że ma sens. Nie wiem co tutaj. Tutaj chyba bym normalnie zrobił ziemię, że te takie zadaszenie jest jednak większe niż w ogóle dom, nie? I tutaj bym go po prostu poprowadził w tę stronę, a tutaj już by była właśnie ziemia, coś w tym stylu. Oczywiście może jeszcze też jakieś kamienie, ale to już na etapie dekoracji bardziej. Na razie taki musi być z tego wzór w sumie. O, i może tutaj jeszcze na dole też takie schodki dorobić, żeby to było takie jakby okrągłe, coś w tym stylu. O, coś w tym stylu. Dobrze to wygląda, jeszcze to tylko zabudować właśnie ziemią i to by się fajnie tutaj spinało z tym domkiem tutaj, no bo ta ziemia byłaby wyższa niż ten dach, więc tutaj naturalnie szedłby pagórek taki po prostu. Ma to chyba ręce i nogi. Tylko teraz pytanie, na jaką ja głębokość w ogóle chcę ten dom. Może zrobiłbym go trochę głębszego,
czyli tak na 4, w sensie tu i powiedzmy 5 postawiłbym tu, żeby to też nie było za duże, żebym tutaj miał w ogóle przestrzeń na to, żeby ten jakby taki dach, ale z ziemi poprowadzić w dół, no. No i on byłby po prostu prostokątny. Nie głupie. No i nie wyszło to głupio w sumie, tak z przodu oczywiście, tylko tutaj chyba bym coś jeszcze dodał. W ogóle z tymi klapami to jest ciekawy pomysł i może by tutaj też zrobić te klapy. O, na przykład w taki sposób i fajnie, bo to dodaje takiej tekstury tutaj teraz, tylko tu w sumie na dole też by się przydało, nie? Czy nie? Miałoby to wtedy sens? W sumie sprawdzę, czemu nie? No, chyba ma to sens. Jeżeli też spojrzeć na to, że tutaj będzie gdzieś wystawała ta ziemia dotąd, no to nadawałoby do takiej naturalnej właśnie trójwymiarowości. No, fajnie to wygląda, nie powiem. Dobra, to teraz jeszcze tylko muszę to jakoś ziemią zabudować, żeby mieć jako taki całokształt w ogóle tego. No niestety będzie tutaj bez okna z tej strony, ale no trudno. Chyba że zrobić jakąś taką dziurkę długą? Nie, chyba nie. Dobra, tak czy siak będzie z jednym oknem, ale zabuduję najpierw ten teren, no i zobaczę, jak to będzie wyglądało. Wyszkicowałem już w sumie ten pagórek i trochę tak się zastanawiam, czy na pewno tu będzie dobrze, jak będzie tyle ziemi. Wydaje mi się, że w momencie dekorowania tego wszystkiego, tutaj dobrym pomysłem będzie ułożenie tych kamieni takich brukowych z mchem, żeby ta ziemia tutaj tak się nie odznaczała w tych oto takich szczelinach przy dachu tego domku, ale to tam już później, no tak czy siak muszę zająć się górą tego przybytku dziwnego. W ogóle ja to muszę gdzieś tutaj sobie zrobić jakiś taki kominek, tak bym to chyba ujął. I ja ten kominek chyba bym widział gdzieś bardziej z przodu, tu gdzieś przy tym takim pierwszym bloku. Tylko czy ja teraz chcę robić wnętrze domu tak, że powiedzmy tutaj będzie ten właśnie piecyk z kominkiem, a tu od razu będą drzwi. Ale może to nie głupie w sumie, czyli gdzieś tutaj musiałbym się przebić i gdzieś tutaj zrobić kominek. Więc może od tego zacznę, a potem dopiero będę szkicował całą resztę tego terenu, żeby to trochę naturalnie wyglądało. No bo i tak faktycznie tutaj ten kominek będzie daleko od tego, więc jak ja bym go zrobił gdzieś tutaj, to już w ogóle dziwnie by to wyglądało, także chyba gdzieś w tym momencie powiedzmy tak, chyba że go tak przesunąć trochę, w sensie tu dodałbym taki schodek, a tutaj zacząłbym resztę, nie? Nie głupie, tylko ten kominek też nie może być jakiś taki za wysoki, więc chyba zrobiłbym go tak na jedną kratkę po prostu. Czy miałoby to sens wtedy? Wydaje mi się, że tak, no. Tak, myślę, że idealnie w sam raz by to wyglądało w ten oto sposób, czyli taki krótki kominek tam na górze, no i tutaj te takie przejście. Nawet lepiej to wygląda niż taki wystający po prostu czubek, więc myślę, że to był dobry pomysł, ale tutaj chyba dodałbym albo jeszcze klapy, albo dodałbym jeszcze półpłytki, tak mi się wydaje. Ale to zobaczę, jak udekoruję już całą resztę tego pagórka. Więc teraz tak, żeby to jakoś naturalnie wyglądało, tutaj chyba widziałbym w ogóle jeszcze jakieś jedno wielkie drzewo, tak mi się wydaje, że to może być dobry pomysł, tylko może bardziej gdzieś tutaj, powiedzmy tak, tak i tak, nie? Na takiej zasadzie, czyli nie tak daleko od tego, żeby było tak trochę bardziej gęsto i wtedy spokojnie mógłbym zrobić tutaj, powiedzmy, taką przestrzeń wystającą, żeby to naturalnie wyglądało, czyli coś w tym stylu. Tutaj będę musiał jeszcze to jeziorko tutaj podciągnąć do góry. Zresztą może ja sobie to od razu zrobię, bo na ten moment to może dziwnie wyglądać, a nie wiem, czy jeszcze go nie będę dźwigał do góry trochę. No dobra, na razie to zostawię tak i tutaj się tym zajmę po prostu. I teraz tak, tutaj no nienaturalnie to wygląda, więc powiedzmy, że tu bym jeszcze zrobił ten oto sposób. Tutaj muszę dorobić na pewno. I tu może tak? Nie wiem, co tutaj jeszcze będę robił, ale może miałoby to sens? I wtedy na przykład zrobić tak, o w ten sposób. Tutaj tylko tak. I tu powiedzmy też jeszcze taki szkic na razie. O tak, nie? Coś w tym stylu. I tu mógłbym posadzić jeszcze jedno drzewo. Tylko ja w sumie dookoła jeziorek to ja chciałem te małe drzewa, więc te duże tam to nie wiem, czy będzie pasowało. Teraz to jest taki, no, ciekawy case, nie powiem. Ale dobra, z racji tego, że tutaj będzie rosło te drzewo, to ja może tak, tutaj trochę to tak zaostrzę. Tutaj bym poprowadził, tu żeby dać temu drzewu trochę przestrzeń, to może tu, czyli coś w tym stylu. I teraz tutaj bym jeszcze to poprowadził, czyli załóżmy, że od tego balkonu chciałbym maksymalnie jedną kratkę, czyli tu gdzieś bym musiał zacząć, o w ten sposób. Tu jest drzewo, więc poprowadziłbym to raczej
czyli w tą stronę. O tak. Wow, ej, nie spodziewałem się, że tak szybko to wyrośnie. Halo, ej, ja tu nie skończyłem jeszcze. Ale w sumie, czy to będzie dobrze wyglądało, czy nie? Dobrze to wygląda? Nie, no w sumie spoko. Podobny w sumie do tego, nawet jak nie taki sam. Nie, okej, nie, no fajnie, dobra, tylko ja tam chyba teren pusty zostawiłem pod spodem, czy mi się wydaje. A nie, bo ja tutaj poprowadziłem ten szkic i on się akurat tak na tym szkicu wyrósł, zrobił, czy coś. No dobra, no to lecę dalej. Tutaj powiedzmy... Czy ja tutaj będę chciał jakieś przejście? Wydaje mi się, że nie, więc teoretycznie tu mógłbym zrobić taką kratkę wystającą. Tutaj i tutaj na płasko. Ma to sens? Czy nie ma to sensu? Tu bym musiał wtedy zmienić, nie? Żeby to poprowadzić powiedzmy może tak, żeby nie było tak kanciasto, to może tutaj i kończyłbym tutaj. I wtedy tutaj bym dorobił jeszcze kratkę wyżej. A, tylko ziemia mi się skończyła. No nie, znowu. Ale coś w tym stylu, nie? Tylko tutaj jest jakoś tak, bym powiedział, dziwnie. Chyba, że to wyciąć. Czy ma to sens? Wtedy? Chyba tak, no. I miałoby to mniej więcej taki wzór. Nie, no. Okej, fajnie to wygląda, no. Tutaj zostawię to, tako, czemu nie? Nie będę tego ciągnął aż tutaj dalej. Powiedzmy, że tutaj będzie właśnie takie coś, nie wiem, może coś tu jeszcze wymyślę, jakąś dekorację czy coś. Tu bym chyba posadził takie mniejsze drzewo, bo ogólnie też zastanawiałem się przez chwilę, czy nie poprowadzić takiej ścieżki przez ten dach. Ale czy to już nie będzie przypadkiem przesada? Co wy tam znowu robicie? I czemu jest was tylko dwóch? Gdzie jest reszta? No okej, reszta musiała się gdzieś zgubić. No ale dobra, to ja wracam do siebie. Nie no, z daleka to nawet tak dobrze to wygląda. Tak mi się wydaje przynajmniej. No, zostawię to tutaj tak. Naturalnie to wygląda. Tak jak chodziłem po tym świecie i obserwowałem. Nie no spoko. Tutaj jeszcze muszę dorobić, ale to muszę ziemi nakopać, bo nie będę marnował bielicy, żeby ten spód tutaj robić. Zresztą to nienaturalnie będzie wyglądało kompletnie, więc lepiej już blok ziemi i na to tą bielicę. Tutaj też w sumie tak naturalnie to wygląda, nie? Czy nie? No tak, oczywiście, że to... Ej, nie no, fajnie. Tutaj jeszcze tylko muszę to później dorobić, ale to tam później, jak będę robił to jeziorko. A, no fajnie. Okej, to tutaj jeszcze. Tylko dobra, bo ja więcej to się podniecam tym pagórkiem niż w ogóle robię. Dobra, no i teraz tak, tutaj bym chyba widział jeszcze jakiś kawałek taki wyrównawczy, powiedzmy, do tego poziomu, czyli gdzieś tu może... O Jezu, tu jest chata. Faktycznie zapomniałem o niej. I może tutaj... Czy ja tutaj bym chciał w sumie? Czemu nie? Tu bym zostawił. Tu bym chyba w ogóle też zostawił, czyli to i to wyczyścił. Tu bym chyba zrobił taki wystający. Tu bym chyba zrobił tak na płasko, na równo w sensie z tym. I może tu? Nie wiem, zobaczę jak to będzie teraz wyglądało. Czy to będzie miało sens? Wydaje mi się, że tak, nie? No, ma to sens. Tak, wygląda to tak dość naturalnie. Okej, i tu bym chyba postawił jeszcze jednego świerka. Tu gdzieś, takiego małego wtedy, nie? No, mogłoby być to w porządku akurat w tym miejscu. Nie wiem, jak bardzo chcę mieć zalesiony ten dach. To jest raczej ta przeszkoda. Ale tutaj chyba ja też w ogóle bym zrobił jakąś taką górkę, czyli powiedzmy... zanim ten świerk mi w ogóle wyrośnie, to tu, może tu. Wow, ej, aha, wpadłem do domu, no nieźle. Czyli wtedy szłoby to tak i tak, potem tak. Może trochę do tego komina tutaj. Nie wiem, czy teraz nie przesadzam, ale okej. I może dodałbym jeszcze... Czy ja tutaj bym chciał to dodawać? A może tu po prostu. I czy to ma ręce i nogi? Komina nie zasłaniam w sumie za mocno. Jest to jakaś taka mała właśnie górka, taki szczyt w sumie tej górki. Nie no, okej chyba, nie? Tak. Ej, nie no, fajnie. Pasuje nawet, no. I może z tej strony też bym coś takiego zrobił, ale trochę mniejsze. No, fajnie to tutaj wygląda, okej. Na pewno muszę pamiętać o tym, że nie mogę przesadzać z pustą przestrzenią. To ma być zalesiony teren, a ja mam tendencję do tego, że chciałbym zostawiać jakieś puste przestrzenie, żeby dodawać jakieś dodatki dekoracyjne później. Tylko jak ja bym wtedy na przykład to zostawił tutaj puste, no to by wyglądało nienaturalnie. Jako faktycznie dach, a nie jako dom w jakiejś dziurze po prostu. Więc to trzeba na pewno mieć na uwadze. Tylko czy ja tutaj jeszcze bym coś chciał zasadzić? W sumie tak przy kominie to ja nie wiem, czy to w ogóle bezpieczne, ale może tutaj jakieś takie drzewo? Może coś w tym stylu? Dobra, tak czy siak zajmę się tą stroną i zobaczę jak te drzewa wyrosną, no i podejmę decyzję, czy faktycznie w tym kierunku iść, czy coś zmieniać jednak. Okej, tak teraz zacząłem robić tutaj ten kawałek tej takiej górki. Tutaj mam zamiar poprowadzić ścieżkę oczywiście gdzieś tam dalej, ale tak pomyślałem, żeby tutaj jeszcze wlepić
taki domek, namiot, coś w tym stylu, na takim właśnie mniejszym wzniesieniu po prostu. No i ten namiot widziałbym mniej więcej jakoś tak na 9 szerokości, coś w tym stylu, żeby ten dach właśnie tak schodził z dwóch stron do samej ziemi, tylko tak zacząłem się obawiać, czy ja to tutaj w ogóle zmieszczę. Musiałbym zacząć powiedzmy gdzieś od tej kratki tutaj i byłoby raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No to wtedy teoretycznie bym się zmieścił. Tu bym zasadził jakiegoś dużego świerka gdzieś tu, tam mniejszego. No teoretycznie miałoby to sens. I zrobiłbym go właśnie na tym poziomie tutaj, na kratce wyżej. To ja w takim razie muszę sobie to jakoś rozrysować w ogóle. Powiedzmy, że bezpiecznie byłoby tutaj zrobić już dach, zacząć w sensie. I jak to miałoby być na 9, to jedno oczywiście na wejście i po 4 na bokach. Czyli powiedzmy tak, tu mamy raz, tu mamy 2, 3 i 4. I tu wtedy tak. Zaraz zobaczę, jakie to wielkie wyjdzie, bo się okaże, że ten namiot to będzie jak rezydencja. Jedyny plus w tym wszystkim jest taki, że w razie czego to ja teren mogę sobie jeszcze jakoś dostosować pod swoje potrzeby, ale też w razie czego nie mogę przesadzać. No i nie no, byłoby okej w sumie. Tu bym wtedy poprowadził jeszcze trochę terenu, tylko czy ta ścieżka nie będzie za daleko od centrum, no bo to centrum będzie gdzieś tutaj, tak podejrzewam, w tym oto miejscu. Nie, będzie okej, myślę, że tak. Co prawda centrum powinno być na środku, ale w sumie stawy układają się nie tak, jakbym chciał, więc będzie po prostu w ten oto sposób. Ale okej, dobra, gdzie ja bym chciał skończyć z tym namiotem? Gdzieś chyba tutaj? Czy on nie będzie za krótki? W sumie to on jest szerszy niż dłuższy. Czy to ma sens? Myślę, że może mieć to sens, że niekoniecznie on musi być dłuższy niż szerszy. W końcu to są różnego rodzaju domki. Gdzieś pewnie jeszcze znajdę jakąś przestrzeń na to, żeby zrobić długi domek. Chociaż jak tak patrzę, to zaraz się okaże, że w ogóle nie będę miał na to przestrzeni, bo robię same krótkie domki. Dobra, kolejny domek jakoś zaczyna wyglądać. Jeszcze tylko trochę trawy dodam, ale tutaj, no, już chyba wiem, dlaczego ja go chciałem trochę dłuższego niż szerszego, ale no i tak wyszło ok. Jeszcze nie wiem, co z tym oknem tutaj. Najwyżej ten domek będzie bez okna, ale pora, żeby jakoś tutaj ten teren tak dopasować do tego tutaj. No i teraz tak, z racji tego, że tu jest takie trochę podwyższenie, to tutaj też bym chyba widział, żeby trochę z jednej strony ten domek był taki właśnie jakby w ziemi, zarośnięty. Powiedzmy może, że na razie wstępnie w taki oto sposób i tutaj zrobiłbym normalnie na tym poziomie. O tak. Nie? Mogłoby to mieć sens. Tutaj mógłbym jeszcze dorobić taki oto kawałek i tutaj może poprowadzić taki właśnie wystający fragment i może jeszcze tu i tu. I może w ogóle dodałbym tutaj jeszcze fragment i tutaj jeszcze fragment. Coś w tym stylu, nie? Mogłoby mieć to sens w sumie. A może jeszcze tutaj? Jeden taki kawałek wystający? Okej, dobra. I teraz jeszcze tutaj tylko dorobić. Czyli zrobiłbym powiedzmy... tylko jak to zrobić? Zrobiłbym chyba tu i tu. Coś w tym stylu, nie? Czy to by w ogóle pasowało do tego? Tutaj się takie zarówne wydaje. Może tu bym zrobił jeszcze jedno podwyższenie i może tutaj, żeby było tak nierówno, to tu. O, coś w tym stylu. Czy ma to jakiś sens? Taki naturalny? Chyba ma. Jeszcze tylko tutaj tą górę taką, czyli powiedzmy tu bym zrobił. Wow. A, no tak, ten dom znowu. Tutaj i tutaj bym to połączył w taki oto sposób. Tu może też i może z tej strony tutaj, w ten sposób. I tutaj gdzieś jeszcze bym postawił drzewo. Może tu, żeby tak trochę zarosło na ten pagórek tam. Miałoby to sens. Tutaj jeszcze widziałbym jakieś duże drzewo, jakiegoś dużego świerka, więc to muszę poszerzyć, żeby powiedzmy zrobić coś na zasadzie tutaj i tu. Mogłoby mieć to sens, tylko tutaj jeszcze musiałbym w takim razie trochę dorobić, tak byle jak w sumie. O, coś w tym stylu. Czy ja nie przesadziłem? Tutaj może bym ściął jednak trochę. O, coś w tym stylu, tak. To tutaj muszę wyciąć. Chociaż w sumie mogę zrobić tutaj jakiś taki wystający fragment. O,
i będzie idealnie. I można iść spać. No i jak to o świcie wygląda? Myślę, że będzie wyglądało ok. Tutaj wyrośnie jeszcze jedno drzewo, tutaj te duże takie drzewo. Jak to tutaj wygląda? Też tak naturalnie bym powiedział, no. Może tutaj bym jeszcze dodał taki fragmencik w sumie? Czyli tak o, coś w tym stylu, no. Nie, no fajnie, no i z tej strony to wygląda naturalnie. Tu jeszcze jakieś drzewo też, tylko chyba tutaj tym razem małe drzewo, bo jednak jesteśmy koło tego jeziorka, więc no miały być te mniejsze drzewka, to może tutaj gdzieś, tutaj tak naturalnie, może tutaj jeszcze jakieś drzewo? Może inaczej, tutaj poczekam aż wyrośnie to i zobaczę jak to będzie wtedy tutaj się prezentowało, a tutaj muszę poprowadzić jeszcze tylko ziemię na drogę. No i może tutaj jakieś takie duże drzewo też, bo tutaj mniej więcej szłaby ścieżka w sumie, no, czyli gdzieś tu może? No, w tym stylu, tak jest. No i dobra, poprawiłem trochę jeszcze teren dookoła tego domku kolejnego, no i chyba przyszła pora, że w końcu będę mógł jakoś logicznie poprowadzić ścieżkę, czyli poprowadzę dalszą ścieżkę odtąd, właśnie od tego miejsca, gdzie tutaj się zatrzymałem, między tymi górkami, gdzieś tutaj zaraz przy tym, no bo tutaj na środku ma być te centrum takie, tu gdzieś, żeby do tego domku zahaczało, tu gdzieś przy tym pagórku, w tę stronę i tutaj by schodziło do tego domku i tu dalej mógłbym poprowadzić tą ścieżkę już dookoła tego jeziorka właśnie w tym kierunku, tu i tutaj bym się łączył i to by było w sumie okej na ten moment. Obawiam się jedynie tylko tego, że jak będę dość gęsto sadził te świerki, to tam gdzieniegdzie będzie za ciemno i będą pojawiać się stwory, więc chyba będę musiał powymyślać coś takiego, żeby tak jak tutaj, poustawiać gdzieś takie randomowe lampki, żeby po prostu były. Może jako dekoracja to będzie nawet fajnie wyglądało, czemu nie? Ale to też trzeba jakoś w rozsądny sposób poukładać, żeby to nie wyglądało dziwnie i sztucznie. Przyszła pora, żeby zrobić te centralne takie ognisko. Ja bym to ognisko widział trochę większe i zacząłbym to chyba gdzieś z tego miejsca, żeby tutaj było te przejście. Tylko teraz ile ja bym chciał przestrzeni na to ognisko? To jest dobre pytanie. W ogóle to ja bym widział tutaj chyba zejście w dół, czyli powiedzmy stąd gdzieś, bo tu i tak jakoś tak dziwnie ta ścieżka mi się układa. Może powiedzmy tutaj, w ten oto sposób. Nie wiem jeszcze jakiej szerokości ja chcę ognisko. W sumie ognisko zrobiłbym chyba 3x3. No jakoś tak bym to widział. I teraz tak, ja bym chciał dookoła tego ogniska na pewno ławeczki. Ławeczki byłyby jedną kratkę od ogniska, a za ławeczkami widziałbym dwie kratki przejścia. Czyli muszę sobie odliczyć jedną kratkę na samo zejście w dół, na półbloki, które tutaj będą. Tu będzie przejście, jeszcze jedno i tutaj będzie ławka. Czyli w sumie tak, tutaj zejście, tutaj przejście, ławka, przejście i ognisko wypadałoby tutaj, w tym oto miejscu. Pod spodem to ja w ogóle bym widział chyba bruk. Tak mi się chyba wydaje, że to będzie dobry pomysł, więc od razu to zrobię. A, w sumie już tutaj mam bruk, okej, dobra, bo faktycznie przecież to rozkopywałem i kładłem tam bruk pod spodem. I teraz tu i tu byłoby samo ognisko. O, akurat idealnie. To na razie może to sobie z bruku poukładam, czyli zrobiłbym tak i widzę to tak, że tutaj byłyby ogniska, tutaj byłoby drewno i tu jeszcze jedno na górze takie ognisko. Czy ma to sens? Chyba tak, nie? To teraz tylko dookoła zrobić tą jedną kratkę odstępu na ławki. Teraz w ogóle na ławki miejsce, czyli powiedzmy, że na razie sobie te ławki zrobię a też z bruku na razie, tak żeby był ten szkic, czyli tu i tu, coś w tym stylu, okej. Może mieć to sens, chociaż nie wiem, czy te ławki nie za blisko, ale może będzie to lepiej wyglądało, jak już je położę, no bo ławki nie są pełnymi blokami przecież. No i teraz, żeby było podwójne przejście dookoła tych ławek, coś w tym stylu, no i teraz zejścia. Ja zejść chyba nie będę robił w ogóle na całą długość, bo to nie ma sensu. Może takie zejścia na zasadzie po 4, po 5 chyba nawet wychodzi. Tak, po 5, żeby tutaj jednak był taki wystający fragment i tu może też, tak? Ma to chyba sens, nie? Chociaż no nadal zastanawiam się, czy te ławki nie będą za blisko tego ogniska. Nie no dobra, na razie tak to zostawię, najwyżej potem poprawię przecież.
mogę. Tu bym chyba jeszcze zrobił takie zakątki, takie narożniki w sumie, żeby nadać temu trochę takiej okrągłości, może coś w tym stylu, no. Ognisko raczej nie podpali mi tego kawałka drewna, nie? Tak mi się wydaje. Tutaj damy trochę tekstury takiej zamszowej właśnie. Tu jeszcze drewno i tutaj chyba bym właśnie zrobił z tego takiego drewna, nie? Nie głupie, no bo w sumie jak ja zrobię z takiego pnia zwykłego, to z jednej strony będzie ten taki... te słoje drewna będą widoczne, a z drugiej nie, więc to mogłoby mieć większy trochę sens. W ogóle tak swoją drogą zauważyłem, że ja nigdy nie korzystałem z tego takiego drewna dookoła z korą. Okej, tu się zrobiło strasznie ciemno w ogóle, to muszę to jakoś oświetlić tymczasowo. I teraz jeszcze jedno pytanie. Jak ja bym chciał poprowadzić podłogę? Bruk to chyba w ogóle bym widział taki wystający jeszcze tutaj, a tutaj już normalną ziemię. Chociaż z drugiej strony tu by się chyba przydała twarda ziemia, trochę jak ta ścieżka, nie? Żeby to tak przechodziło trochę, czyli może powiedzmy na razie zrobię tak na jedną kratkę. Powiedzmy, że coś w tym stylu, nie? Czy miałoby to sens w ogóle? W sumie to jeszcze tutaj się połączy ze ścieżkami, ale no, wygląda okej. Dobra, trochę to poprawiłem i wyszło coś takiego, więc teraz o wiele lepiej to wygląda i fajnym pomysłem było w ogóle włożenie tego w dół, bo nie jest takie sztucznie wysokie przez te pnie tutaj i tak fajnie akurat pasuje do tych ławeczek. Te ławeczki też trochę przesunąłem w tę stronę, a tutaj zrobiłem kolejne wgłębienie właśnie do schodków. Na razie z drewna, potem będę to jakoś dekorował. Jeszcze te drzewo tutaj nie wiem, czy w ogóle powinno być, więc może sobie jedno wytnę akurat. Tego tam jestem pewien, chociaż nie wiem jak z tym wyjdzie tutaj drzewem. Może na razie też wytnę, czemu nie? No i potem to jakoś jeszcze udekoruję, żeby to jakoś miało ręce i nogi, żeby to dobrze wyglądało. Przede wszystkim jakieś szczegóły pododaję, jakieś beczki, drewno, coś w tym stylu. Ale teraz mam w planach wybudować jeden z największych domów tutaj, który będzie na szerokość coś około 30 kratek, więc tutaj go niestety nie zmieszczę. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale muszę to jeszcze raz policzyć w ogóle. No nie zmieści mi się, bo tutaj mam jakieś 26 kratek, więc to, co planuję zrobić, no będzie o wiele większe. Szkoda trochę, bo tam bym to fajnie tak widział, chociaż może tutaj wtedy? Nie wiem, co z tym tutaj pagórkiem zrobić, no i ścieżka będzie szła pewnie jakoś tutaj, tu, więc musiałbym go zacząć gdzieś na dobrą sprawę, tak dla bezpieczeństwa tutaj chyba, bo nie chcę go chyba robić tak tyłem do tamtej wioski. Ale okej, powiedzmy, że tutaj zrobię. Tak, tutaj to już się na pewno zmieszczę, no bo w razie czego to sobie po prostu przesunę granicę tej całej dzielnicy, ale tam no niestety zapasu nie mam, no bo jest tutaj ta wnęka w ogóle. Także chyba tam zacznę, no to nie będzie głupi pomysł, więc wtedy te świerki tutaj to na razie i tak w ogóle do skasowania. Tam może jakiś inny domek zrobię, albo w ogóle to będzie wejście tutaj do tej dzielnicy też już. Może? Nie głupie. Dobra, no to faktycznie bezpiecznie będzie to zrobić tutaj, tak czy siak. I teraz tak, ja planuję trochę placyku przy tym domku, więc to by się fajnie wtedy spinało tutaj. No i wydaje mi się, że ja w ogóle z tego domku to bym zrobił taką domogospodę. Coś tak jak tam robiłem w centrum, no ale tutaj taką właśnie leśną. I ona będzie miała powiązanie do tych takich domków z dachem do ziemi. Coś w tym stylu. Jakoś tak to sobie w głowie właśnie wyobraziłem. Tylko tak, żeby faktycznie to jakoś bezpiecznie zacząć, no to na dobrą sprawę wychodzi, że gdzieś tutaj i trochę odstępu jednak, czyli powiedzmy tu, tutaj musiałby być pierwszy blok w ogóle, to może tak sobie to zaznaczę na razie? Czy ma to sens? Wydaje mi się, że tak. Okej, dobra i teraz tak, zaczynając od dachu, widziałbym trochę dach na ten styl tutaj, czyli powiedzmy tak, tylko nie wiem czy ociosany, bardzo możliwe, że nie, żeby nadać trochę koloru temu, żeby to nie było wszystko takie papkowate, no bo on głównie będzie ze świerka, tak mi się wydaje. Chociaż może nie, no środek zrobię może z dębu. Ale tak czy siak, no mniej więcej w ten sposób. No i coś takiego, tylko wtedy tutaj nie robiłbym takiego połączenia jak tutaj, chociaż to fajnie wygląda, ale tutaj chyba chciałbym bardziej stromy taki dach. Więc tak na przemian, jedno takie. No, nie będzie to głupie. O, coś w tym stylu. Tutaj byłby taki pierwszy, powiedzmy, dach właśnie. Tu byłoby wejście w ogóle
do tego całego przybytku gdzieś na środku. Tutaj widziałbym jeszcze pociągnięcie trochę w tę stronę o kilka bloków. Tutaj ścianę tego domu i tutaj kolejny dach, taki właśnie namiotowy, tylko że w tą stronę odwrócony, czyli to wejście byłoby tu i tu może kolejne wejście, ale z tej strony do środka właśnie. I na górze jakiś taki większy przybytek, taki właśnie dom tego wszystkiego. Co prawda dość mocno chyba w ogóle wyjdę poza teren tego, co sobie wyznaczyłem, ale myślę, że ta budowla będzie tego warta, naprawdę. I myślę, że w ogóle dobrym pomysłem jest to, żeby jej nie dawać tak bezpośrednio przy tym wejściu tutaj, w sensie, że drzwi od razu, na dzień dobry tak prosto, bo nada to takiej właśnie trochę, moim zdaniem, tekstury takiej leśnej właśnie, że nie jest to takie doskonałe, symetryczne i w ogóle, tylko po prostu gdzieś jest jakieś wejście i tyle. Co prawda duże to wyjdzie i w mojej głowie wyglądało to trochę na mniejsze, ale myślę, że będzie w porządku, bo to będzie w sumie jedyny taki duży budynek w tej całej dzielnicy. Reszty raczej nie planuję takiej dużej budować, no bo to też nie ma sensu, bo będzie mniej po prostu przestrzeni na to, żeby robić jakieś pagórki czy właśnie drzewa. Tylko zrobiłem chyba w ogóle błąd, bo ja na początku zakładałem to sobie trochę jednak, w sensie o jedną kratkę w górę. No, będę musiał to poprawić, zdecydowanie, bo wyobrażałem sobie to całkowicie inaczej właśnie. I o coś takiego mi właśnie chodziło, czyli takie dwa wejścia. Jedno tam, drugie tutaj, takie główne, większe, no bo tam to jest mniejsze nieco. No i tutaj będzie ten taki główny budynek, czyli to będzie tylko taki wstęp tak naprawdę do tego budynku. No i myślę, że naprawdę fajnie to wygląda, tylko teraz muszę zająć się wypełnieniem tego dachu, chociaż trochę, żeby wiedzieć, jak poprowadzić ten główny budynek właśnie. Dobra, jakoś te dachy wyglądają i nie jest to takie złe tak naprawdę. Jedyne co, no to strasznie dużo to wyszło, ale wydaje mi się, że takie będzie ok, no bo w środku siłą rzeczy, jak się pododaje szczegóły, trochę się zwęzi ścianę i tak dalej, no to będzie jednak mało miejsca i to będzie takie w sam raz wtedy, no bo jakbym zrobił to mniejsze, no to w środku to już w ogóle nie byłoby miejsca, a planuję z tego zrobić właśnie taką, ale jakby trochę gospodę. Tutaj pododawałem w ogóle takie filary i to też spoko wygląda, tylko tutaj gdzieś będę prowadził ścianę, czyli żeby te filary były takie trochę odstające, takie trójwymiarowe właśnie. Tutaj jeszcze zastanawiam się, co zrobić, żeby ten mech zakryć od środka, ale to jeszcze później. Tak czy siak, no przyszła pora, żeby uzupełnić te ściany, no i chyba postawię na ten dąb, no i potem będę musiał zabrać się za ten środek tutaj. Mniej więcej już zaznaczyłem sobie, jak ma wyglądać ten budynek w środku, w sensie, jaką ma mieć w ogóle głębokość, szerokość i tak dalej. No i tutaj gdzieś kończyłbym pewnie ścianę, tu albo tu, gdzieś w tym przypadku, no bo odtąd tutaj w ogóle poprowadzę jeszcze takie filary po prostu ze świerków. Ale na razie wypełnię te ściany i zobaczę, jak to będzie wyglądało. No i wymyśliłem coś takiego. Wydaje mi się, że fajnie to wygląda. Nakombinowałem się masakrycznie dużo, jeżeli chodzi o te jakieś układy tych filarów i tak dalej. Aż musiałem dosłownie w ciszy sobie to wszystko przemyśleć. No i wydaje mi się, że fajnie wyszło, bo z daleka robi to taki efekt, który ja chciałem trochę osiągnąć, czyli te takie zaokrąglenie tutaj i tu takie te właśnie wnęki za filarami. Z daleka jest ok, chociaż no tutaj jest to takie za duże, tak bym to chyba określił, ale no jak na takie coś nie jest źle. Jeszcze nigdy nie robiłem takiego wejścia na aż 4 w sumie. Raz, dwa, trzy, 4 dosłownie. 4 bloki, żeby wejść do środka. No to jest sporo, naprawdę. Tutaj mi tylko wystaje taki o kawałek śmieszny tego mchu zielonego przez ten schodek tutaj, ale no bardziej mi pasuje w tę stronę niż w tę stronę. I to takie w sumie trochę rażące. Mnie to trochę irytuje, ale może jest ok. Mam nadzieję tylko, że nie będzie za ciemno, bo te latarnie tutaj są jakoś tak bardzo oddalone, więc tu na samym środku może być ciemno. No i tutaj jeszcze bym coś zrobił. Ale tak czy siak, no całą resztę, no to gdzieś tam dekoracje na koniec. No potem będę po prostu przechodził przez tą dzielnicę i dekorował wszystkie te fragmenty, które zrobiłem. Na razie nie chcę się jakoś na tym mocno skupiać, bo wiem, że co chwilę coś zmieniam i tutaj bym udekorował, potem bym wymyślił, że tutaj postawię coś innego i nagle musiałbym to wszystko burzyć, robić na nowo. Nie ma to sensu. Tym razem zrobię tak, że po prostu wybuduję całą dzielnicę, a potem będę chodził i to dekorował
dekorował wszędzie dookoła jakimiś dodatkami, no i też będę robił wnętrza tych domów. Tekstury tych domów będę robił w sumie trochę na zmianę, czasami na bieżąco, czasami po prostu później będę to zostawiał w takim oto stanie, żeby po prostu mieć mniej więcej obraz na resztę domów. Czy to ma sens? Niekoniecznie, ale mi to pomaga jakoś tak, więc na razie nie będę tam kombinował z tymi ścianami. Te wejście tutaj wyszło trochę lepiej, bo ono z daleka jest takie bardziej tutaj właśnie zaokrąglone i wydaje mi się, że taka wielkość jest właśnie taka idealna, że tutaj jest prawie, że takie okrągłe dosłownie. No i tutaj trochę też tak w tych rogach, narożnikach, no. Co prawda mniej lampeczek, ale to też jest takie boczne wejście, tak bym to chyba ujął. I w ogóle jak tak teraz patrzę, to ja sporo wychodzę za tą granicę. No będę musiał po prostu dobudować tutaj, gdzieś jakoś w tym kierunku tak dookoła, no bo jeszcze tutaj przed tym to muszą być jakieś drzewa, jakieś drogi, jakieś ścieżki, coś w tym stylu. Jeszcze tutaj muszę połączyć ścieżkę dookoła, tu jakiś taki może mniejszy placyk zrobię, coś w tym stylu. No więc trochę miejsca mi to zajmie, nie powiem. Wszystko przez ten dom wielki, bo sobie wymyśliłem coś takiego. Ale dobra, teraz pora zająć się ogólnie tym tutaj. W ogóle ze środka to strasznie brzydko wygląda, ale tym też się zajmę dopiero później. No i zacznę chyba od tego tutaj, takiego zakątku. Tu będzie taki parapecik w ogóle z jakimiś roślinami, więc ściana będzie szła tutaj. No i ten filar tutaj będę musiał postawić, tylko czy ja chcę to robić ze świerku? Chyba tak. W ogóle dobra, najpierw to ja tutaj zrobię sobie po prostu podłogę, żeby mieć na czym to stawiać i potem będę kombinował z resztą. No i teraz tak, zachowując tamten styl, no to tutaj będą filary świerkowe, a ściana będzie z dębu. No i tu powiedzmy będzie właśnie ten pierwszy taki filar. Powiedzmy na razie tak, na taką wysokość, bo teraz tak, tutaj chciałbym taki schodek zakrzywiony. Tutaj już bym poprowadził w tę stronę. No i teraz zakładając, że tutaj chciałbym powiedzmy okno, czyli tu byłaby dziura, tu byłaby dziura, tu byłaby dziura, czyli dotąd na pewno muszę doprowadzić ten filar. No i żeby to miało jakiś sens, czyli tu są 2 kratki odstępu, to tutaj też musiałyby być 2 kratki odstępu i kolejny filar dopiero zaczynałby się gdzieś tutaj. Dobra, to tylko teraz to wstępnie wypełnić i powinno być ok. Czyli ściana szłaby tutaj, na to wychodzi. W ogóle, tutaj sobie ziemi nie dorobiłem. Dobra, i zakładając w sumie w taki oto sposób, czyli teraz tylko tutaj do góry poprowadzić. Jedna ściana, druga ściana i to by było na tyle, bo mi się dom skończył. To sobie już to chociaż ociosam, bo to będzie właśnie takie jaśniejsze, żeby nie zlewało się z tymi tutaj, chociaż to mi się trochę zleje, ale to już chyba myślę, że będzie ok. No i coś w tym stylu tak na początek. Teraz tylko dodać jakieś klapy tutaj po bokach, żeby to nabrało właśnie takiej tekstury i tutaj chyba bym zrobił tak jak tam, takie wykończenie, czyli tu i tu zrobiłbym właśnie te końcówki tak jak tutaj są. Nie głupie, no, żeby tak trochę to wpadało, tak jakby wchodziło w to. No i można powiedzieć, że pierwsza ściana gotowa. Fajnie wyszło, no. Jeszcze później jakieś właśnie dekoracje i będzie ok. Tylko teraz tutaj jakoś to poprowadzić, czyli ja bym musiał się stosować do tego wzoru tutaj, czyli tu byłby powiedzmy właśnie taki odznaczony filar i w ogóle na górze może już sobie trochę odznaczę, czyli powiedzmy tu by szło, tu bym chciał mieć raz, dwa, trzy i tu też chyba raz, dwa, trzy i to by pasowało, nie? Że tutaj byłyby takie wnęki. I teraz może trochę zachowując tą taką zasadę, że filary są... W ogóle ja tutaj nie ociosałem filaru. O, właśnie. No, i teraz jest ok. Tutaj jeszcze będę musiał coś wymyślić. Znaczy, tu chyba pójdzie ściana w ogóle, tylko nie wiem, czy prosta, czy jeszcze z wnęką. Miałoby to tutaj sens? No, chyba nie. Ale dobra, to tam później zobaczę. Tak czy siak, wracając do tej góry tutaj, zachowując tą taką zasadę w sumie, że tu jest filar, tu potem jest przerwa, nie ma filaru, tu znowu filar, no to idąc dalej też by tak było. Czyli teraz tak, raz, dwa, trzy, takie zwykłe, potem tu szedłby ten filar taki, potem znowu 3 i tu szedłby kolejny taki filar, który w sumie, no, wychodziłby nierówno z tym, ale w tej dzielnicy nic nie jest równe.
Czyli w takim razie zakładając, tutaj musiałbym pociągnąć to w dół, na razie wstępnie, żeby sobie to zobrazować, może później to jakoś przerobię, żeby tego tu nie było, albo zostawię. Może nada to takiego zróżnicowania w środku, takiej nierówności, takiego trochę dziwnego budownictwa, że nie jest to takie symetryczne, no nie głupie. Albo mam jeszcze jeden głupi pomysł. Zakończyć to tutaj, po prostu. Tu zrobić ścianę, w tą stronę. Już zakończyć ten środek budynku. To by tak wystawało fajnie i tutaj by to szło, tu bym zrobił jakąś taką ścianę, tu byłaby taka wnęka właśnie, no i budynek ciągnąłby się tutaj dalej. Nie no, nie głupie w sumie, bo tutaj wtedy mógłbym ewentualnie pociągnąć tą ziemię tak, żeby trochę nachodziło jakby na ten budynek, coś w tym stylu. Czyli z tego tutaj bym zrezygnował i tu bym postawił już właśnie te pnie w tę stronę. O tak. I tutaj tak samo. I tu by się kończył ten dach. Albo ewentualnie później go pociągnąć trochę dalej z tej strony, żeby jeszcze inaczej to wyglądało. Ale dobra, najpierw to ja się zajmę tą pierwszą ścianą i potem będę kombinował, co tam dalej stworzyć. Tutaj w ogóle na górze to ja bym widział już chyba trochę mniejsze ściany, w sensie mniejsze filary, żeby była taka mniejsza trochę wnęka tutaj w środku, żeby później nie mieć problemu takiego, że jest to jakieś takie zbyt równe właśnie, że na dole jest taka sama wysokość, tutaj taka sama, no i żeby nie przesadzić później z dachem, bo z tym może być problem, bo znowu jakaś dziwna bryła i znowu będzie trzeba jakoś dziwnie łączyć ten dach. Także tutaj powiedzmy, że zrobiłbym na 3 i potem 4 i znowu tutaj pociągnąć u góry i znowu skończyć drewno, no tak. Coś w tym stylu, nie? Że nawet można by było z tej góry zrobić jakieś takie pokoiki właśnie mieszkalne, coś w tym stylu. Dobra, tak czy siak wypełnię ten środek tej ściany, no i zobaczę, jak to będzie wyglądało. No i tak zrobiłem, no i fajnie to wygląda, podoba mi się. Nie będę tam robił żadnych okien. To nie jest ten typ budowy, raczej jest właśnie taki minimalizm, jeżeli chodzi o te okna, więc no raczej to nie będzie miało większego sensu, ale na ten moment fajnie to wygląda. Teraz jeszcze tylko dorobię jedno piętro, no i potem już dach i powinno być ok. Tylko chyba najpierw zrobię sobie szkic dachu i on będzie chyba podobny trochę do tego, albo pomieszany trochę z tym. Czyli tu taki stromy, a potem może taki trochę spłaszczony, żeby nie było tak dziwnie, namiotowo wręcz. Okej, wymyśliłem coś takiego, a przynajmniej w mojej głowie to wygląda dobrze, że tutaj będzie odstęp na 4, to się będzie ładnie łączyło wtedy z tym tutaj, tu będzie kolejne 4 i tu zakończę taki daszek, który będzie szedł w tę stronę tutaj. Nad tym zaraz będzie taki łuk i ja tutaj widziałbym na górze w ogóle taki kopułowaty dach, że z każdej strony byłby właśnie łuk. Mniej więcej szerokość tego dachu z jednej i z drugiej strony byłoby coś w okolicach 11 na 11, bo widzę to tak, że tutaj byłby taki fragment 5 kratek, w sensie od początku jednego łuku do środka kolejnego. Środek byłby taki jak tutaj i tutaj, czyli te takie schodki i znowu 5. I to mi wtedy mniej więcej nakreśli, gdzie ja skończę tam. Tylko teraz trzeba to jakoś zrealizować. No i tak pomyślałem, że najpierw zacznę w ogóle od tego kawałka dachu tutaj, bo będzie to po prostu łatwiejsze do zrealizowania w jakiś taki sensowny sposób. I wykończenie widziałbym coś w tym stylu, czyli ponownie nawiązanie trochę do tamtej chatki w górze. No i tutaj trochę nadałoby do takiego fajnego kształtu. Nie byłoby takie po prostu równe i dziwne po prostu. Tu jeszcze jakaś klapa na przykład. O tak. I tu może też. O tak, żeby tak to przechodziło. Jak to będzie wyglądało? Nie no, fajnie, okej. Tu jeszcze tylko jakąś ścianę dołożyć i będzie w porządku. A tak z tej strony, jak to wygląda? Nie no, myślę, że będzie w porządku. Trochę te dwa pnie tutaj mi się kłócą, ale już tam trudno. Niech tak zostanie, bo nie mam na to innego pomysłu póki co. No i tutaj poprowadzę już taką chyba zwykłą belkę. Tylko zastanawiam się właśnie, czy użyć pnia, czy użyć desek. To może tak, zrobię najpierw to z pni, bo to by się wtedy łączyło z tym po prostu jakoś tak normalnie, po ludzku. No i coś w tym stylu. Chociaż nie wiem, czy to się teraz nie zlewa i nie burzy mi tej tekstury. Ale dobra, to najwyżej później poprawię, jak wybuduję resztę w ogóle tego wszystkiego. Zostało mi teraz tylko tutaj postawić ten pień. No i nie wiem, czy kolejną ścianę, czy może najpierw skupić się na tej kopule tam na górze? Chyba najpierw na tej kopule, w sensie zrobię chyba tak, że najpierw dokończę tamtą ścianę i zobaczę, na jaką wysokość tą kopułę w ogóle poprowadzić. I teraz tak, ja bym tą górę widział coś w tym stylu, czyli jedno takie większe okno i od tamtąd trochę od tej deski poprowadzić już dach. Czyli żeby zachować taką nierówność, to tutaj bym to poprowadził w tym stylu, albo może jeszcze wyżej w ogóle, żeby tą belkę tak było trochę widać. Chyba że zrobiłbym wtedy tak, na takiej zasadzie, tylko czy to ma
ma wtedy jakiś taki większy sens. W ogóle to chyba trochę inaczej. Ja bym ten dach jeszcze wysunął w ogóle do przodu, czyli nie robić go bezpośrednio tutaj, tylko tu, tak jakby w tym miejscu. Czyli tak, żeby to mniej więcej było równo z tym okienkiem, czyli to będzie gdzieś wtedy na dole tu i wtedy może tu i tu, tylko tutaj jak będę szedł do góry, to może mi się z tą belką jednak zlać, ale to może dobry pomysł. Dobra, przetestuję mniej więcej jak to będzie wyglądało z tym tutaj kawałkiem, bo ja chyba nie chcę większej ściany nad oknem niż 2 kratki i to by wtedy nachodziło jak? Czyli w sumie robię pojedynczą ścianę. To mi nie pasuje jednak, to nie, to ja to muszę podnieść jeszcze o jedną do góry, czyli powiedzmy może tak, zacznę sobie odtąd, będę to jeszcze musiał pniami tylko udekorować, ale dobra, na ten moment będzie w taki sposób, coś w tym stylu, no. Miałby to sens jakiś taki większy? Może w ogóle to wysunąć jeszcze tutaj o kawałek bardziej? W sumie tak, no bo jak tutaj zrobię też wysunięty, czyli tu byłby filar, załóżmy, tam byłaby ściana, a ja od ściany prowadzę raz, dwa, trzy, czyli jak tu byłaby ściana, to raz, dwa, trzy, czyli tu by było. To może wtedy faktycznie jeszcze tutaj jedną taką odeskę i wtedy szłoby tak i potem tak, coś w tym stylu. Mam nadzieję w ogóle, że to się połączy jakoś normalnie, że czegoś nie pomyliłem w obliczeniach. Ale dobra, to mogę sobie teraz zrobić po prostu drugą stronę tego, tylko żebym teraz tutaj się jeszcze nie pomylił w stopniach. Dobra, 6 stopni z jednej strony, czyli będzie na 5, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, 5. Idealnie to chyba wyjdzie, no, tak jak myślałem, że 5 na 5 kopuła. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, 5, czyli jeszcze jedno zejście w dół. O, i coś w tym stylu, czyli teraz tylko tą ścianę tutaj wypełnić. Tu gdzieś będę musiał w końcu powymieniać te deski niektóre na pnie, żeby pasowało to do reszty. I będzie git. I będę wiedział, jak iść z całą resztą. Okej, zrobiłem już cały zarys tej górnej kopuły, no i też drugiej ściany z tej strony oczywiście. Zostawiłem taki fragment, bo mam na niego pewien plan. Żeby to tak dziwnie nie wyglądało, że tutaj jest takie płaskie, w sensie taka prosta ściana, to zrobiłbym tutaj taki daszek, coś na styl może tego tutaj, w ogóle jaki wielki dąb mi wyrósł, nieźle, ale coś na styl tego tutaj, takiego daszku, tylko właśnie w tę stronę, no i ścianę, czyli byłaby tutaj taka dodatkowa po prostu wnęka. Nawet miałbym pomysł na udekorowanie tego wewnątrz, czyli powiedzmy może jakaś taka a la kuchnia, coś w tym stylu, tutaj byłyby właśnie jakieś ławki i tak dalej i niby wydaje się tutaj bardzo mało miejsca na takie rzeczy, ale tak jeszcze pomyślałem, żeby to przeciągnąć po prostu gdzieś dotąd, czyli ten dach po prostu wyciągnąć tak gdzieś do tego miejsca może, tutaj bym pociągnął te schodki tak jak tutaj w dół i możliwe, że wyglądałoby to naprawdę dobrze. Tak czy siak, najpierw zajmę się tym tutaj, zobaczę jak to wyjdzie, bo jeszcze nie wiem, czy przypadkiem nie będzie tak, że nie będę tutaj podnosił kratki w górę, tylko właśnie zostawię na tej płaszczyźnie, na tym poziomie, bo może mi zabraknąć po prostu przestrzeni na właśnie dekorację takiego jakby okna, coś w tym stylu. Co by nawet mogło być okej, czyli taki budynek na 2 poziomach. Tak czy siak najpierw muszę zrobić szkic, no i sprawdzić jak to będzie wyglądało. Dobra, wymyśliłem coś takiego i nie wiem czy to w ogóle ma sens. Trochę jest to inne niż cała reszta, ale wydaje mi się, że będzie okej. Zastanawiam się jeszcze, czy tutaj nie dodać schodków po środku, trochę tak jak tam wszędzie dodawałem. To tutaj dziwnie wyszło, bo jest takie małe okienko i zaraz ten daszek taki, ale uznałem, że i tak go dodam. Może będzie to lepiej wyglądało, jak będę nadawał temu tekstury ogólnej, ale no myślę, że zostawię na ten moment. Nie wygląda to źle. Szczególnie z tej strony, jak się patrzy, no to tak, no lepiej to o wiele wygląda, no bo tak to by było tutaj po prostu prosto i byłoby bez sensu. Dziwnie by to wyglądało. A tak jest trochę takie dalsze niż to i nadaje właśnie takiej trójwymiarowości tego budynku. Pozostało teraz tylko tutaj to przedłużyć, no i będzie można zabrać się za kopułę. Tak sobie kończę ten cały szkic tego budynku i tak patrzę, tam wcześniej był dąb, który wyciąłem, bo potrzebowałem drewna. I pamiętam, że na tym dębie wyrósł mi ul. I ja ten dąb ściąłem, tak jak mówiłem, ale ten ul tam został. To jest bardzo dziwne zjawisko. I ta pszczółka tam w ogóle? Śmiesznie. Tak czy siak, dokończyłem tutaj te przedłużenie i zrobiłem to mniej więcej w tym stylu, także wydaje mi się, że jest
jest ok, przynajmniej na tą stronę. Oczywiście jeszcze bez jakichś takich wyrafinowanych dekoracji, ale naprawdę moim zdaniem ta chata będzie wyglądała w porządku. Tak czy siak zaraz biorę się za kopułę, tylko tutaj jeszcze muszę dorobić pewne fragmenty, żeby to jakoś wyglądało po ludzku. No i to już będzie finalny etap. W środku to jeszcze na pewno zrobię wszystko w sumie, bo wyszła tu nawet całkiem fajna przestrzeń i ten filar chyba tutaj w ogóle zostawię, bo całkiem w porządku wygląda, w sensie tak klimatycznie. Jakąś podłogę będę musiał jeszcze wymyślić. No i tutaj w sumie spodziewałem się, że będzie więcej miejsca, no ale wyszło jakoś tak mniej, to coś z tego wykombinuję. Tak czy siak, no na razie się nie skupiam w ogóle na dekoracjach, ale jeżeli mam być szczery, wydaje mi się, że to jest chyba najbardziej skomplikowana budowla, jaką robiłem. Chyba tak mi się wydawało wcześniej przy kościele, jak go tworzyłem. I jeszcze wcześniej przy bibliotece. Ale ta moim zdaniem z zewnątrz jest taka najbardziej skomplikowana z racji tego, że jest sporo takich dziwnych dodatków, sporo takiej architektury, której jeszcze nie używałem, typu właśnie dach, potem jeszcze jakaś jedna kratka wolna, filary i dopiero potem ściana na wejście. No aż tak głębokich rzeczy nie robiłem. No ale mniejsza o to, bo ja się zawsze rozgaduję, co ja tutaj nie potworzyłem i jaki ja to nie miałem plan, a trzeba to w ogóle w końcu dokończyć. No i tutaj chyba poprowadzę tą ziemię tak jakoś spadkowo właśnie, żeby to weszło w to, tylko jeszcze nie wiem jak. Bardzo możliwe, że to będzie nachodziło w ogóle na ten dach. Na razie go zrobiłem tak po prostu, jak miałby być oryginalnie, bo wydaje mi się, że właśnie z takiego punktu najlepiej startować, żeby później schodzić jakąś taką ziemią, żeby to nachodziło na siebie, coś w tym stylu. Najgorsze jest to, że ja mam jakieś 10 000 pomysłów na to i nie mogę się zdecydować, co z tym zrobić. No i boli mnie to, że na razie to brzydko wygląda, ponieważ nie ma tej tekstury ścian. Ale muszę to jakoś przeboleć i na razie tak to właśnie zostawić i później będzie miało to jakieś ręce i nogi. No i teraz tak, zaczynając od tej kopuły, w ogóle jaki ładny widok stąd jest, ale niestety nie będzie go widać z tego dachu, więc będzie trzeba pomyśleć o jakimś takim punkcie widokowym w środku miasta. Tak czy siak, ja bym to widział gdzieś stąd, potem powiedzmy mech, coś w tym stylu, znowu tutaj, znowu mech i znowu tutaj. No i jeżeli chodzi o resztę kopuły, no to się na razie zatrzymam, bo trzeba mniej więcej ustalić, co będzie tutaj. No i teraz tak, tu chciałbym mieć wystający kawałek na pewno na tyle. Potem tutaj, potem w ten oto sposób, czyli taka obramówka powiedzmy na dzień dobry. Wow, tutaj to ja chyba w ogóle nie dodam. Chyba, że tu skoczę, tu i w ten oto sposób. Potem znowu tutaj, tak jak jest tam, tu na tyle w sumie, tu znowu podniesienie, tu znowu tak, tu znowu miało być podniesienie i tutaj miał być schodek. W sensie tu, tu i tu. I jakoś tak by to grało, chociaż nie wiem, czy tego tutaj nie zmniejszyć, w sensie powiedzmy tak, żeby było takie bardziej kanciaste, coś w tym stylu. Wtedy to mogę sobie wykorzystać jeszcze tutaj. O, dobra, tak czy siak, no nie przygotowałem się, więc muszę iść nakopać mchu, no i potem to jeszcze poukładać. No i dobra, można wrócić do tematu, także skończyłem na tym, czyli tak, tutaj jeszcze jedno, tutaj jeszcze w dół, ja tutaj w ogóle dałem w dół, dobra. Potem tutaj jedno i tam było na 2 chyba, tak, na 2. No i dobra, jest ten jakiś taki pierwowzór, tak bym to chyba ujął, więc teraz tak, zaczęłoby się powiedzmy odtąd i tu, te narożniki takie, potem widziałbym chyba tutaj, w taki oto sposób, czyli po prostu tak trochę schodkowo, coś w tym stylu. No to dobra, kolejny poziom ogarnięty, czyli teraz szłoby w sumie tutaj i tutaj, żeby zalepić te dziury i teraz teoretycznie tu znowu w taki oto sposób, o, coś w tym stylu i teraz tutaj teoretycznie tak i tutaj byłby wtedy schodek właśnie. No i teraz tak, ja tutaj chyba bym w ogóle zamknął to takim właśnie drewnem w sumie, bo czemu nie? W sensie tak, żeby nie przesadzać z tym zielonym, to tu dookoła właśnie drewno, ten czubek jakiś taki, no nie, schodki by mi się przydały w sumie jeszcze, ale w ogóle jak to będzie wyglądało? Może ja najpierw zejdę i zobaczę?
tylko to jest takie duże, że to muszę się odsunąć naprawdę nieźle. Nie no, fajnie. W sumie wygląda trochę jak taka skorupa żółwia, nie? Coś w tym stylu. W ogóle, czy ja tam zapomniałem czegoś? W sensie, no bo tutaj widać zielone, tam nie? Czy ja coś źle zrobiłem? A, tam po prostu ściany nie doprowadziłem. Okej, dobra. Już spanikowałem, że coś poszło nie tak. Okej, czyli teraz tylko schodki dorobić i potem jeszcze tylko ścianę tutaj i powinno być okej. No i wykończenie zrobiłbym coś na ten styl, czyli taki czubek, powiedzmy trochę z taką ozdobą tych schodków tutaj takich wystających. Myślę, że fajnie to wygląda. Zastanawiam się, czy jeszcze gdzieś tutaj pomiędzy nie dodać jakichś takich półpłytek dodatkowych, ale mogłoby to w sumie dziwnie wyglądać, więc najprawdopodobniej po prostu zrobię to tak jak z resztą dachów, czyli posadzę tu może trochę trawy. Mogłoby to nie głupio wyglądać, no. Tak czy siak, no pora zająć się tymi ścianami, które mi tutaj w sumie zostały do zrobienia, bo na razie to wygląda jak jakaś dżungla. Czy takie okno ma sens? W sensie z tamtej strony to wiem jak zrobię okna, ale z tych bocznych to tak w sumie trochę na spontanie. No i tutaj jeszcze dodam oczywiście te takie schodki, no i taką powiedzmy teksturę. Tutaj zrobiłbym taki balkonik, jak tam wcześniej robiłem, ale czy to dobrze w ogóle wygląda jako tako? Wydaje mi się, że tak. No, naprawdę, to tak fajnie wygląda. Chyba przy tym pomyśle zostanę. Ta budowla zajęła o wiele więcej czasu niż zakładałem ogólnie na ten budynek cały. No i na tym dzisiaj zakończę, jeżeli chodzi o centrum tej dzielnicy, ale było to tego naprawdę warte, jeżeli chodzi o ten przybytek. Nie do końca podoba mi się ta część tutaj, jeżeli chodzi o zakończenie tej budowli, ale na razie przyjmę, że to jest w porządku z racji tego, że ten teren tutaj, tą ziemię poprowadzę jakoś tak, żeby to było trochę zabudowane. Tak czy siak, naprawdę wyszła z tego piękna budowla. Z daleka ona wygląda naprawdę niesamowicie i świetnie komponuje się w ogóle w te centrum, które tutaj ma powstać. Brakuje tam jeszcze naprawdę sporo szczegółów, no bo dekorowanie zostawiam sobie totalnie na koniec, ale już nawet jako sam szkic wygląda to naprawdę super i będzie to świetnie tutaj pasowało. Tutaj na górze jeszcze muszę coś wymyślić, bo w sumie miały być tylko 2 kratki na górę i potem miał się zaczynać ten dach. Wyszło, że są tam chyba ze 3, więc coś mi poszło nie tak, ale jakoś to ogarnę takimi szczegółami. Jak pora na odpoczynek, zebranie materiałów, bo głównie skończył mi się dąb i mech, no i potem zabiorę się za kończenie tego centrum, no i rozpoczęcie przede wszystkim dalszych ulic tej całej dzielnicy świerkowej.